Dzień dobry. Jesteśmy dzisiaj w gospodarstwie Przemysława Nowoka w miejscowości Kobylice, koło Pszczyny, tak? Dzień dobry, Dzień poprzymy. dobry, dzień dobry. U Przemka jesteśmy drugi raz. Byliśmy tutaj 2 lata temu, kiedy rozmawialiśmy o możliwości precyzyjnego zwalczania antraknozy przy pomocy chyba systemu monitoringu FARSPAR, tak? Tak, tak, tak. Tak. Dzisiaj jesteśmy drugi raz i porozmawiamy o chorobach odglebowych truskawek. Przemek zgłosił się do nas do AgroSmart Lab na początku maja w celu zbadania truskawek. Powiedz mi, co było przyczyną tego? Wystąpiło zamieranie roślin, przyczyną było Pestalothopsis fusarium. Bo w tych badaniach właśnie wyszły Wyszło. te patogeny, ale to są truskawki powtarzające owocowanie, tak? Tak, tak. I Przemek zapytał się mnie, czy jest szansa, żebyśmy spróbowali z agroecą pomóc, bo Przemku, ty generalnie zastosowałeś w tamtym roku czy wiosną odkażanie gleby, tak? Tak, odkażanie gleby było zrobione. Niestety patogeny przyszły wraz z sadzonkami. Wraz z sadzonkami, bo Wraz z generalnie sadzonkami. bo co roku robisz Tak, odkażanie tak, tak. i to czym robisz? Preparat Nemasol, Tak. skuteczny. Niestety problem jest coraz bardziej ze zdrowotnością sadzonek w szkółkach. A i tutaj był problem właśnie, że były z sadzonkami. I tak, bo ja muszę powiedzieć, że generalnie my już mamy potwierdzoną skuteczność preparatu AgroEca w skutecznym ograniczaniu chorób odglebowych typu fusarium, Phytophthora pestalothopsis, ale w uprawach bezglebowych, truskawek, pomidorów, ogórków. Jeśli chodzi o uprawy glebowe, to dopiero zaczynamy mieć coraz więcej potwierdzeń i u Przemku, bo w glebie my musieliśmy zrobić jeszcze raz później badania gleby na zawartość formy amonowej. Ile tam wyszło u Ciebie? Bardzo mało. Praktycznie to były śladowe ilości, co znacznie ułatwiło nam działanie. Właśnie, bo forma amonowa rozkłada nam kwas podchlorawy i tutaj jest problem, że nie byłoby dobrej skuteczności. Przemku, ty masz na hektarze ile roślin? 35 000. I zastosowaliśmy koło 15 maja kurację. Tak. Na jakiej powierzchni? Powierzchnia 1 hektar. Zastosowaliśmy 450 litrów środka AgroEca. Dwukrotnie, dzień po dniu, w słonecznej pogodzie. Rośliny dobrze pobrały środek. Efekt jest bardzo dobry. Bo ty sprawdziłeś skuteczność pobrania też za pomocą tego miernika ORP Redox, nie? Tak, tak. I pamiętasz, jakie to były parametry na początku i na końcu w liniach kropujących? Redox praktycznie maksymalnie wysoki, jaki jest zalecany, czyli do 1000 dochodził. W pewnym czasie na końcu linii też. I jak najbardziej to było dobre stężenie. Czyli to było dobre stężenie. Dobre. Czyli tu dodam właśnie, musi być słoneczna pogoda, aby rośliny mogły pracować i pobrać ten kwas podchlorawy z korzeniami, z wodą. I teraz tak, zastosowałeś dwukrotnie, dzień po dniu i potem zastosowałeś pozytywne mikroorganizmy, nie? Tak, tak, tak. Podaliśmy grzyby trichoderma, żeby zabezpieczyć przed infekcją wtórną. Zadziałało. Zadziałało. Bo właśnie, bo teraz jest 3 lipiec, ty to podałeś koło 15 maja, mamy ponad 1,5 miesiąca. Jak to wygląda teraz? Rośliny zdążyły się odbudować, nawet te mocno porażone. Nowe przyrosty w korzeniu, wypuszczają kwiat kolejny. Zaczynamy drugi flash, drugi zbiór. Plantacja jest w dużo lepszej kondycji. No tak, bo to wtedy myśmy zastosowali, tak jak mówiłeś, w zasadzie pod koniec pierwszego flasza, pod koniec pierwszego zbioru i roślina miała szansę się odbudować, nie? Tak. Tak, klucz do sukcesu był taki, że zastosowaliśmy to wcześniej. Właśnie. I na początku jeszcze kiedy były problemy, bo są też niektóre rośliny, co nie dały rady się uratować, no ale to są sporadyczne przypadki w stosunku do tego, co gdyby się nie zrobił nic, nie? Tak, rośliny, które już całkowicie zamierały, to wiadomo, że im już życia nie przywrócimy, ale rośliny porażone w mniejszym stopniu zostały uratowane. No to fajnie. Ja tutaj dodam, że my zastosowaliśmy taką ulepszoną formułę AgroEca Soil u Przemka i też już do powiedzmy dezynfekcji upraw w glebie to będziemy polecać, bo ona jest oczyszczona
sodu, tak żeby nie było tego balastu, bo właśnie to jest, że sód, na przykład głównym problemem z nemasolem jest to, że tam jest za dużo sodu, bo podając przy dezynfekcji nemasolem podajemy aż od 2,5 do 5 tysięcy mg sodu na litr. To jest toksyczna wartość. Pamiętasz, 2 lata temu też wysłałeś do nas próbki truskawek, bo myśleliśmy, że jest choroba, a okazało się, że było za dużo sodu, tak? No niestety truskawka jest bardzo wrażliwa na sód, nawet stosunkowo niewielkiej ilości zaburzenia wzrostu. Trzeba się go pozbyć z gleby, wypłukać. Ty musisz wypukać, jeśli coś nie jest. Tak. Ale tutaj możemy powiedzieć, że dzięki tej Agroece Soil mamy możliwość zastosowania, tak żeby odkażamy powiedzmy i glebę, i rośliny, i sadzonki, nie? Tak. Bo tu jest problem, że no nie wiadomo co przyjdzie z materiałem. Nie wiadomo. No właśnie. Nemasol jesteśmy w stanie zastosować jedynie poza okresem uprawy roślin, a Agroeca może być w trakcie stosowana. Tu można zobaczyć. No to fajnie, no to dziękujemy Przemku. Liczymy, że do końca sezonu będą dobre zbiory. Zdrówka i powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.